Poznaj Pamukkale, majestat natury i ucztę dla oczu. Pamukkale to miejscowość położona w zachodniej części Turcji między Izmirem a Antalią. Najbliższym większym miastem jest Denizli, oddalone o około 20 km. Z pewnością najpopularniejszym punktem wycieczkowym w Pamukkale są baseny termalne. Jednak poza nimi warto poświęcić chwilę pozostałościom po starożytnym mieście uzdrowisku – Hierapolis. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, o czym za chwilę się przekonasz. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków serii o najpiękniejszych miejscach na Ziemi, polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał. Możliwości dotarcia do Pamukkale jest kilka. Wybór najkorzystniejszej należy do Ciebie. Wypożyczenie samochodu. Jednym z bardziej komfortowych sposobów dojazdu do Pamukkale jest wypożyczenie samochodu. Jeśli cenisz sobie swobodę i nie lubisz dopasowywać planu do rozkładów jazdy, może to być opcja warta namysłu. Minusem jest obowiązek posiadania prawa jazdy, czasem od roku i dłużej, oraz spore koszty w porównaniu z alternatywami. Dojazd autobusem lub pociągiem. Tylko trochę trudniej jest dotrzeć do Pamukkale autobusem lub pociągiem. Autobusy z Izmiru odjeżdżają co pół godziny. Opcja z pociągiem wymaga przesiadki na mikrobus w Denizli wyruszający co kilkanaście minut. Są to z pewnością bardziej oszczędne rozwiązania. Wycieczka z biurem podróży. Wycieczka z biurem podróży ma swoje wady i zalety. Po stronie plusów na pewno znajduje się zorganizowanie. Nie musisz myśleć o niczym, tylko idziesz za grupą. Minusem za to jest wysoki koszt oraz podążanie głównie utartymi szlakami. Do Pamukkale wycieczki organizuje wiele biur podróży. Czy potrafisz sobie wyobrazić wzniesienie, na którym utworzono basen? A właściwie to dziesiątki basenów termalnych ustawionych piętrowo? Sadzawki w Pamukkale wyglądają właśnie w ten sposób, tylko że zostały utworzone naturalnie. Woda, która wydobywa się w pobliżu, zawiera ogromne ilości wapnia i sporo dwutlenku węgla, które po ochłodzeniu wody tworzą węglan wapnia. Związek chemiczny o charakterystycznej białej barwie, z którego zbudowane są te niezwykłe jeziora. W połączeniu z błękitną wodą oraz bezchmurnym niebem, o które w Turcji łatwo. Krajobraz zachwyca malowniczością. Woda płynąca w Pamukkale ma właściwości termalne, a to zostało docenione już przez starożytnych. Około II wieku przed naszą erą król Pergamonu założył tu miasto, które nazwano Hierapolis. Święte miasto. Po śmierci ostatniego władcy z dynastii Rzymianie przejęli kontrolę nad miastem i znacznie je rozbudowali, dostosowując do własnych potrzeb. Pozostałości rzymskich budowli stoją w mieście do dziś, a dodatkowo część z nich udostępniona jest do użytku zwiedzających. Oglądaj dalej i zobacz, co ciekawego jest na wyciągnięcie Twojej ręki w Pamukkale. Rzymianie pozostawili po sobie wiele interesujących budowli. Możemy na ich podstawie domyślać się, jak miasto prezentowało się przed laty. Ruiny wielu z nich zachowały się do dziś. Brama Domicjana. Ulica Frontiniusa pełniła w Hierapolis rolę głównej ulicy. Dzieliła miasto na dwie części. Znajdowały się przy niej mieszkania, ale także budynki ważne dla funkcjonowania miasta. Ma kilometr długości, wyłożona jest oryginalnym brukiem z czasów rzymskich, po którym można chodzić również dzisiaj. Na obu końcach ulicy postawiono potężne bramy. Bardziej okazała jest brama z północnej strony, Brama Domicjana. Nazwano ją tak na cześć ówczesnego władcy Cesarstwa Rzymskiego. Brama Bizantyjska. Na południowym krańcu ulicy Frontiniusa zbudowano kolejną bramę. Położona jest w pobliżu murów obronnych i jest mniej okazała niż Brama Domicjana. Powstała w IV wieku. Przy bramie zachowały się fragmenty starożytnej kolumnady biegnącej wzdłuż głównej ulicy. Baseny Kleopatry. Kleopatra znana jest wszystkim osobom lubiącym romantyzm. Poza zdolnościami przywódczymi i gotowością do poświęceń słynęła z niezwykłej urody. Liczne zabiegi, takie jak kąpiele w mleku czy stosowanie różnych olejków, stanowią punkt odniesienia również współcześnie. Jej imieniem nazwano jeden z basenów położonych w mieście Hierapolis. Wynika to z leczniczych właściwości wody oraz pozytywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie. Woda ta zawiera związki siarki, węglany oraz dwutlenek węgla. Temperatura wody oscyluje w okolicach 40 stopni Celsjusza.
Hierapolis to jednak nie tylko bramy i baseny. Jego historia jest dużo bogatsza. Oglądaj dalej i dowiedz się więcej o ciekawostkach Hierapolis. Na terenie Hierapolis zachowały się ruiny wielu budynków. Część z nich pełniła funkcje sakralne. Jednym z nich jest świątynia Apolla wzniesiona jeszcze przed okresem rzymskim. Jej najstarsza część, nazwana Plutonium, ma dość interesującą historię. Religia w dawnych czasach często grała na niewiedzy wiernych. W podobny sposób kult odbywał się w Hierapolis. Dzięki właściwościom termalnym terenu w niektórych miejscach wydobywała się woda z rozpuszczonymi w niej minerałami, a w innych trujący gaz. Tak się działo w Plutonium. Każde zwierzę lub człowiek, który nieopatrznie wszedł do tego miejsca, ginął na miejscu zatruty szkodliwym gazem. Jednak kapłani wykorzystali tę sytuację. Opanowali sztukę długotrwałego wstrzymywania oddechu, dzięki czemu wychodzili z Plutonium żywi. W ocenie wiernych dowodziło to ich nadnaturalnej mocy danej im przez bogów. Teatr rzymski. Gdy pomyślimy o starożytnej Grecji, skojarzenie z teatrem nasuwa się właściwie samo. Jako miasto hellenistyczne Hierapolis również powinno mieć taką tradycję. Jednak co ciekawe, teatr w mieście zbudowano już za panowania Rzymian. Teatr rzymski to jedna z najlepiej zachowanych budowli na terenie całego miasta. Zbocze okolicznego wzgórza zaaranżowano w ten sposób, aby umiejscowić na nim widownię sporych rozmiarów. Źródła podają, że mogło w nim przebywać nawet 12 000 widzów. Każda kuracja ma to do siebie, że nie zawsze kończy się sukcesem. Historia Hierapolis jest bogata w podobne przypadki, o czym świadczy rozległa nekropolia znajdująca się w mieście. Na terenie miasta znaleziono ślady licznych sarkofagów i grobowców znajdujących się tam od czasów starożytnych. Hierapolis okazało się jednym z większych cmentarzy w tej części obecnej Turcji. Z czego to wynika? Już wyjaśniamy. Gdy kuracjuszowi lecznicza woda Pamukkale nie była w stanie pomóc, często umierał w mieście. Spora liczba napływowej ludności przyczyniła się do powiększenia tamtejszych nekropolii. Im ktoś był bardziej zamożny, tym dostojniejszy grobowiec mu budowano. W tym tkwi cały sekret. Aby film taki jak ten lub inne nasze materiały nie zgubiły się w zakątkach internetu, zasubskrybuj nasz kanał i polub ten film. W ten sposób możesz mieć pewność, że w krótkim czasie Twoja lista pomysłów na wakacyjny wyjazd znacznie się poszerzy. Jeśli spędzanie czasu na Ziemi jest dla Ciebie niewystarczająco ciekawe, w okolicach Pamukkale czeka na Ciebie możliwość lotu balonem. Jest to niezwykła okazja do napawania się pięknem tureckiego krajobrazu. Widok basenów termalnych w Pamukkale z lotu ptaka z pewnością pozostanie na długo w Twojej pamięci. Wzgórze ze zbudowanym na nim starożytnym miastem Hierapolis zachwyca, gdy patrzy się na nie z kilkuset metrów. Szeroka perspektywa, odpoczynek z dala od zgiełku oraz mimo wszystko spora dawka adrenaliny to tylko niektóre z korzyści płynących z lotu balonem nad Pamukkale. Fanów balonów odsyłamy do filmu o Kapadocji, który znajdziesz na naszym kanale. Ten region Turcji słynie z lotów oraz niezwykłego krajobrazu rozciągającego się poniżej. Zasubskrybuj nasz kanał.